Cześć, witajcie. Dzisiaj czyszczenie i regulacja młynka w ekspresie Siemens. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Często jest tak, że regulacja młynka niewiele pomaga. Kawa jest wodnista, mało pianki, kawa jest mało kremowa. Pozwolę sobie tak na szybko jedną kawę zaparzyć, zademonstruję, o co chodzi i jak wyglądają fusy po zmieleniu takiej kawy. Powodem złej jakości paszonej kawy może być wadliwy młynek lub źle ustawiony. Może być on również po prostu zanieczyszczony. Żeby zaoszczędzić czasu, ten proces parzenia trochę przyspieszę. Zobaczmy, jak ta kawa wygląda. I kawa gotowa. Jakoś taka sobie, troszkę rozwodniona, pianki mało jest. Zobaczmy teraz, jak wyglądają fusy zmielonej kawy w tacce ociekowej. Jak widać, fusy wodniste. Powodem może być, że kawa jest dosyć grubo zmielona i w ten sposób ona jest rozwodniona. Przy tej ocenie ważne jest, żeby mieć pewność, że uszczelki, które są w ekspresie, są dobrej jakości i one są szczelne, bo mogą też generować duży poziom wody w masie kawy zmielonej. Widać dokładnie, jak wodnista jest masa i wsiąka w chustkę papierową. Przystąpię od razu do czyszczenia i demontażu młynka. Pominąłem proces rozkręcania ekspresu. W górnej części filmu umieściłem link, w którym pokazane jest, jak taki ekspres rozkręcić, a miałem na celu zaoszczędzenie czasu i nie przedłużanie tego filmu. A oto młynek, który wyciągam. Młynek posiada plastikowe zatrzaski i tu ostrożnie przy rozkręcaniu tego młynka, aby tych zatrzasków nie połamać. Zobaczcie, jak to zrobiłem. Po rozłączeniu obudowy demontuję kolejne części młynka. Warto dodać, że jest to młynek ceramiczny. Warto sprawdzić żarna młynka, czy nie są wyszczerbione, czy tam coś wcześniej nie wpadło, jakiś przedmiot metalowy, a z wsypywaną kawą wsypać można różne rzeczy, dlatego sprawdzenie tych powierzchni jest bardzo ważne. Sprawdzić warto, czy łożysko nie jest wypracowane i czy nie posiada zbyt dużego luzu. Jeżeli pokazane części są sprawne, nie są wyszczerbione, uszkodzone, to można się cieszyć i przystąpić do czyszczenia wnętrza młynka. Następnie smarowanie i montaż. Nadmienić warto, że smarowanie tylko niektórych części. Zobaczcie, jak wygląda ten cały proces. Oczywiście dodam, że czyścimy szczotką plastikową. Przy demontażu zalecam ostrożność, aby nie połamać delikatnych zatrzasków plastikowych.
Tak wyczyszczony młynek możemy z powrotem montować. Zwracam uwagę na strzałki, które są umieszczone na ilustracjach. Ważne jest, żeby tych strzałek nie pominąć, bo inaczej nie da się złożyć tego młynka prawidłowo. Właśnie na tych częściach są umieszczone strzałki po obu stronach. Na tych częściach są również strzałki, na które zwracam uwagę. Strzałki te muszą być umieszczone na wprost siebie. Białym smarem w niewielkiej ilości można przesmarować pierścień regulacyjny. Przed montażem górnej części ustawić wycięcia. Właśnie w tej pozycji. Smarem do łożysk można przesmarować przekładnię ślimakową i łożysko ślizgowe. Prawie gotowy, składamy teraz obudowę. Zwróćcie uwagę, aby wszystkie zatrzaski pozapinały się. A teraz moment najważniejszy. Na pierścieniu regulacyjnym oznaczyłem sobie białe punkty w celu lepszego zobrazowania regulacji. Przy właściwym ustawieniu biała strzałka na pierścieniu regulacyjnym musi pokrywać się ze strzałką wytłoczoną na obudowie plastikowej na dole. To jest ta właśnie, która jest tu w tym miejscu. Jest jeszcze druga strzałka na czpieniu regulacyjnym, która pokrywa się właśnie z tą w tym miejscu na obudowie. O, z tą właśnie strzałką tutaj.
Jeżeli pierścień regulacyjny, ten duży, jest dobrze ustawiony, to ten trzpień regulacyjny wchodzi bez problemu. On takie ma tu wycięcie. Wchodzi tu właśnie w to miejsce do swojej prowadnicy. O, właśnie w ten sposób. I gotowe. Wszystkie strzałki pokrywają się. A teraz wstępnie przy pomocy pokrętła regulacji możemy dokonać kontroli funkcjonowania, przekręcając tym pokrętłem w prawo, w lewo. Teraz bardzo ważna uwaga, pamiętajcie, aby młynek przed montażem, czyli przed włożeniem do ekspresu, był tak ustawiony, jak pokazują te strzałki, bo inaczej nie wejdzie Wam pokrętło górne do regulacji. Włożę teraz młynek do ekspresu. Pokrętłem w pojemniku kawy ustawiłem mielenie na drobno. Zobaczmy teraz, jak parzy się ta kawa. Zobaczcie, dobrze jest, piany jest więcej, kawa jest ciemniejsza. Jest różnica w jakości parzenia kawy na plus. Zobaczmy teraz, co się dzieje w tacy ociekowej. Jak wyglądają fusy, jak są sprasowane i jak są mokre. Fusy powinny być w postaci ciasteczka, taka papka mielona, ale sprasowana, która się nie rozsypuje. Po wyjęciu na papier, jak to wygląda. O, widać właśnie wyraźnie, że ona się trzyma w całości. Owszem, rozpada się, ale nie tak jak przedtem. Nie ma tej papki. Konsystencja jest właściwa. Można śmiało powiedzieć, że regulacja młynka oraz czyszczenie udało się. Kawa parzy się dobrze, a konsystencja fusów jest właściwa. Omówię jeszcze parę uwag, które są bardzo ważne podczas regulacji młynka. Pamiętajcie, że młynek można regulować tylko podczas pracy. On nie może być regulowany na sucho, jeżeli kawa jest w młynku. Nie kręćmy pokrętłem, ponieważ to pokręcenie niewiele nam da, a może nawet uszkodzić młynek. To znaczy, musi być młynek w ruchu. Warto taką kawę sobie puścić, czy nawet kawę zmarnować, ale niech ta regulacja będzie podczas obracania się żaren w młynku. Warto jeszcze uwagę zwrócić na oznaczenie tego trzpienia do regulacji kawy. Tam jest pokazane, gdzie jest kawa drobno mielona, gdzie jest grubo mielona i tym trzeba się kierować w trakcie kręcenia tym pokrętłem w prawo, w lewo. Dodam jeszcze, że pod tym pokrętłem jest wskaźnik pozycji położenia tego pokrętła. Przy okazji uwidoczniłem to na załączonych zdjęciach. Słuchajcie, to wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem w naprawie sprzętu. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć.